Sopwith Camel to brytyjski jednomiejscowy myśliwiec z okresu I wojny światowej. Maszyna ta zyskała sławę ze względu na swoją niezwykłą skuteczność bojową oraz ponadprzeciętną zwrotność. Samoloty na początku Wielkiej Wojny były traktowane jako taka swego rodzaju ciekawostka. Jako że były one znacznie szybsze od zwykłych sterowców, dowództwo używało ich głównie jako narzędzie do aktywnego zwiadu. Z czasem starano się je wykorzystywać do walki, powstawały pierwsze wersje dwumiejscowe, gdzie tylny załogant trzymał na kolanach kilka bombek i co jakiś czas zrzucał je na głowy wroga. Do momentu, kiedy nie opracowano systemu synchronizacji pomiędzy śmigłem a znajdującymi się za nim karabinami maszynowymi, piloci posiadali na swoim wyposażeniu lekkie karabiny maszynowe albo pistolety i próbowali w jakiś sposób ustrzelić samolot wroga. Wiadomo, efekty takich działań były dosyć mizerne, ale jakoś przecież trzeba było zacząć. Inna kwestia, że samoloty w tamtych czasach były stosunkowo wolne, to też żołnierze z przeciwnej strony strzelali do tych samolotów i od czasu do czasu udawało im się kogoś tam zestrzelić. Na uzbrojenie Camela wchodzą dwa karabiny maszynowe kalibru 7,7 mm, zamocowane przed kabiną pilota w charakterystycznym garbie, skąd też pochodzi umowna nazwa tego samolotu. Za napęd Sopwitha posłużył tu silnik rotacyjny Clerget 9B o mocy 130 koni mechanicznych. W dużym uproszczeniu, w odróżnieniu od zwykłych silników gwiazdowych, różnił się on tym, że zamiast ruchomego wału korbowego mieliśmy tu obracający się cały kadłub silnika, co wraz z umiejscowieniem zbiorników paliwa, przedziału bojowego oraz uzbrojenia w przedniej części kadłuba powodowało bardzo duży efekt żyroskopowy, przez co czasami szybciej było skręcić w jedną ze stron o 270 stopni niż w tą drugą o te 90 stopni. Ze względu na te niedogodności samolot zyskał wśród młodych pilotów opinię maszyny trudnej w pilotażu i niebezpiecznej. Mimo to Sopwith Camel był jedną z najzwrotniejszych i najlepszych maszyn bojowych Ententy z czasów I wojny światowej. Walczący na tej maszynie piloci twierdzili, że latanie na niej było prostą drogą do całego worka medali. Łącznie wyprodukowano około 5500 maszyn tego typu, a przeciągające się prace nad jego następcą spowodowały, że był on na wyposażeniu RAF-u do końca I wojny światowej. A tak prezentuje się klockowy model Sopwith Camela F1. Jest on wykonany w skali 1:32, no i ma on takie dosyć małe wymiary jak na samoloty w tej skali. I już na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten model nie jest za bardzo podobny do oryginału. Jeżeli chcecie mieć dobrze odwzorowany konkretnie ten model, no to raczej bym się udał w stronę modeli redukcyjnych, a nie tego. No ale może zacznijmy od dodatków. Po pierwsze mamy tutaj oczywiście skosik z nazwą zestawu. No nic szczególnego. No i dalej mamy tutaj figurkę. Przedstawia ona konkretną postać, a mianowicie Williama George'a Bakera. Jest to jeden z asów brytyjskiego lotnictwa. W ciągu jednego roku zniszczył aż 44 samoloty. No i ten wynik nie został pobity do dzisiaj, oczywiście w myślictwie RAF-u. No a sama figurka wygląda dosyć prosto, aczkolwiek bardzo podoba mi się ta kurtka, którą on tutaj dostał. No ale dobra, przechodząc już do samego samolotu, mamy tutaj odzorowane bardzo ładne malowanie, dokładnie tego samego pilota, o którym Wam przed chwilą mówiłem. No przez co samolot wygląda na pewno dosyć ciekawie, ale też nie wiem, czy to nie powoduje, że troszeczkę szpeci ten model. Wydaje mi się, że mamy tutaj trochę za dużo tych kolorów, no ale no wiadomo, tutaj kwestie historyczne grają główne skrzypce. No i może przejdziemy do omawiania tego modelu. Z przodu oczywiście widzimy silnik, jest to silnik rotacyjny, jak już mówiłem. Śmigło mamy tutaj dwułopatowe. Tutaj jeszcze ta obudowa bardzo mi się podoba, jednakże jest to taki element dosyć nietrwały ze względu na całą konstrukcję, bo ona bardzo łatwo się odczepia, no i później tak lata. W zasadzie nie wiem, jak to dałoby radę poprawić, bo jest to taka metoda na wcisk tutaj użyta. No ale jak ktoś chce, to może sobie to oczywiście przymocować patafixem. Śmieję się, ale to naprawdę Kobi powinno to trochę lepiej przemyśleć. Takie błędy w ogóle nie powinny mieć miejsca. No i może przejdźmy dalej.
Podwozie tutaj też jest wykonane bardzo fajnie. Widzimy tutaj wiele takich relingów, takich wsporników, no przez co dosyć efektownie to wygląda. Jako że jest to samolot dwupłatowy, no to oczywiście widzimy tutaj dwa płaty wsparte takimi zastrzałami. No wydaje mi się, że dosyć fajnie to wyszło Kobi. Tak, od spodu jeszcze tutaj widzimy, że jest pociągnięte taką piaskową farbą. Tak, tutaj widzimy, że jest z przodu szary, dalej jest pomarańczowy, no i na końcu tutaj jeszcze zielony. No, przyznam, że nawet mi się podoba ten kamuflaż. No ale teraz jest największa wada tego modelu, taka, która w zasadzie definiuje, jaki jest to model, a mianowicie brak takiego garba, jaki był w prawdziwym modelu. No tutaj mamy po prostu taką zwykłą, prostą linię, nie mamy właśnie takiego spadu na dół. No i w tym tutaj dole powinny być jeszcze karabiny maszynowe. No co prawda mamy je tutaj umieszczone u góry, ale wydaje mi się, że jeśli ten garb nie został tutaj odzorowany, no bo oczywiście od tego garba pochodzi nazwa samego samolotu, no to myślę, że fani tej całej konstrukcji mogą naprawdę czuć się oszukani. No i moim zdaniem dałoby radę tutaj jakoś to wcisnąć. Naprawdę ta konstrukcja nie jest tutaj jakoś specjalnie skomplikowana. No więc taki minus z mojej strony. Tutaj te same karabiny są wykonane dosyć ładnie. Tam są jeszcze takie perforacje na nich. Akurat mi się tutaj odczepiły. Dalej tutaj widzimy oczywiście miejsce dla pilota. On ma tam oczywiście fotel, no i tam drążek z przodu. No i druga wada, taka właściwie zasadnicza, to jest właśnie ten ogon. No zobaczcie, jaki on jest po prostu gruby. W prawdziwym modelu ten ogon był bardzo cieniusieńki. Był, wydaje mi się, że jeszcze trochę dłuższy niż tutaj jest. Albo przynajmniej te płaty powinny być no lekko odchudzone. No a teraz to sprawia takie wrażenie, jakby to był no zwykły myśliwiec drugowojenny. Tutaj z dołożonym jednym płatem i w zasadzie to tyle. No, w tej pierwszej konstrukcji tego pierwszego Sopwith Camela od Kobi była bardzo podobna konstrukcja, ale no tutaj niestety nie zostało nic zmienione, a szkoda, no bo po prostu model mógł wyglądać znacznie lepiej, a tutaj poszli na łatwiznę, dali praktycznie tą samą konstrukcję, no i nic ponadto. No tak, dzisiaj trochę takie morze łez wylewam na ten odcinek. No ale no naprawdę, jeżeli Kobi postanawia wziąć jakiś model na tapet, no to powinno zrobić faktycznie ten model porządnie, aby ta konstrukcja faktycznie była jakościowa. Nic nie było pójściem na łatwiznę, czy też pójściem na kompromis, bo nie było jakiegoś elementu. No takie rzeczy w Kobi mnie po prostu frustrują i no szczerze chciałbym, żeby było inaczej. Dobra. Jeszcze tutaj końcówka ogona, widzimy, że jest ładnie zadrukowana, tutaj z tym przebitym serduszkiem, bardzo ładnie to wygląda. No tylne stateczniki są tak fajnie perforowane, tutaj jak się przejedzie po tym palcem, no to faktycznie czuć taką fakturę jakby dachówek, coś w tym stylu. No i od spodu jeszcze widzimy płozę ogonową. No i dobra, przechodząc już do podsumowania, no, nie oszukujmy się, nie jest to zbyt dobry model. Kobi naprawdę mogło to zrobić lepiej. No i jeszcze raz powiem to. Jeżeli szukacie model Sopwith Camela F1, konkretnie właśnie tego modelu, no to odradzam ten zestaw. Ja go kupiłem tylko dlatego, że chciałem mieć jakiegokolwiek dwupłata w swojej kolekcji i poza tym to tyle. No i za tą cenę wydaje mi się, że jest wiele innych zestawów, które można by było kupić, które są zdecydowanie lepsze od niego. Chociażby PZL P11, tam on jest 30 zł droższy, ale myślę, że mimo wszystko warto. No i na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć.